W dzisiejszym odcinku kryptoogłoszeń opowiemy Wam o hotelu w Dubaju, który będzie korzystał z rozwiązania Binance Pay. Wspomnimy o kolejnym paleniu tokenów przez Tencent oraz przekażemy Wam informacje dotyczące Starbucks Odyssey. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Na wstępie tylko chciałbym przypomnieć, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, po takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Binance nawiązuje współpracę z Palazzo Versace Dubai. Dzięki nawiązanej współpracy goście hotelowi będą mogli płacić za nocleg, posiłki oraz wszelkie usługi dodatkowe za pośrednictwem Binance Pay. Paradise of the Island zapowiada airdrop o łącznej puli nagród wynoszącej $25,000 w tokenach ARTS. Śledźcie odcinki kryptoogłoszeń, aby w najbliższym czasie otrzymać więcej informacji o wspomnianym airdropie. Tencent dokonał zakupu 150 tysięcy swoich tokenów. Wartość transakcji wyniosła około $350,000. Zakup odbył się dzięki automatycznemu narzędziu wykupu na PancakeSwap. Tencent na dzień 12 września pozyskał łącznie 466 tysięcy swoich tokenów. Tokeny zostały pozyskane za pomocą wcześniej wspomnianego narzędzia i zostały trwale spalone. Filecoin informuje, że kupowanie tokenów FIL bezpośrednio z portfela Brave za pośrednictwem Ramp Network jest bardzo szybkie i łatwe. Filecoin przed dokonaniem zakupu zaleca sprawdzenie używanej wersji portfela Brave. Wymagane jest posiadanie wersji 1.43 i nowszych. Oficjalne wydanie tokena AXL będzie kamieniem milowym dla projektu Axelar. Axelar chce zapewnić najbardziej bezpieczną i w pełni funkcjonalną komunikację międzyłańcuchową dla aplikacji Web3. Secret Network udostępnia w formie artykułu najciekawsze sierpniowe wydarzenia dotyczące ich ekosystemu. Secret Network twierdzi, że sierpień był ekscytującym miesiącem. W sierpniu została ogłoszona m.in. aktualizacja Shockwave Delta oraz został uruchomiony pierwszy portfel mobilny dla tokenów SCRT. Sex.io informuje, że główna sieć Avalanche zawiera nie jeden, nawet nie dwa, ale 3 łańcuchy bloków. Wszystkie łańcuchy są wykorzystywane dla innych celów i są oparte na różnych technologiach. Dlaczego Avalanche potrzebuje tak wielu łańcuchów? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w artykule przygotowanym przez Sex.io. Zone nawiązuje współpracę z Poppin Puffins. Zone jest niezwykle szczęśliwe z możliwości ujawnienia swojego nowego partnera związanego z NFT na sieci Algorand. Już teraz posiadacze Poppin Puffins będą mogli używać swoich NFT jako PFP na Zone.game oraz rywalizować o jak najlepsze miejsca w rankingu. Chainlink informuje, że w zeszłym tygodniu udało się przeprowadzić 12 integracji usług w 7 różnych sieciach. Wśród tych 7 sieci znalazły się Avalanche, BNB Chain, Ethereum, Phantom, Moonbeam, Polygon i Solana. Czy ciekawią Cię szczegóły techniczne dotyczące ekosystemu GameSwift? Jeśli tak, to dobrze się składa. Dzisiaj o godzinie 18 czasu polskiego odbędzie się AMA z zespołem GameSwift. W AMA weźmie udział również przedstawiciel projektu Polygon. Link do AMA został załączony do wpisu. Phantom podsumowuje 2 ostatnie tygodnie w swoim ekosystemie w postaci artykułu. W podsumowaniu przeczytamy, że Phantom Domains są już kompatybilne z platformami NFT takimi jak PineSwap. Dodatkowo uzyskamy informacje dotyczące platformy testowej Off the Chain oraz eksperymentów na PebbleDB, które mają być alternatywą dla LevelDB. Aby uzyskać szerszy opis wspomnianych wątków oraz poznać pozostałe osiągnięcia Phantom, zachęcamy do zapoznania się z artykułem, do którego link znajdziecie w opisie filmu. W ostatniej aktualizacji protokołu Algorand zostało dodane rozwiązanie State Proofs, które zmniejsza odległość między łańcuchami bloków, oferując mosty międzyłańcuchowe. Jest to z całą pewnością bezpieczniejsza alternatywa dla podatnych na ataki sieci walidatorów innych firm. Wątek State Proofs został dokładnie wyjaśniony przez Noah Grossmana w artykule na Medium Algorand. Link do artykułu został dodany do tweeta. Arkia, czyli dostawca infrastruktury IaaS, wprowadza swoją usługę węzła do interfejsu API Headera. Wdrożenie tego rozwiązania przez projekt Headera poprawi w ten sposób środowisko dla programistów i jeszcze bardziej ułatwi tworzenie zaawansowanych aplikacji w ekosystemie Headera. Aktualizacja konsensusu EOS odbędzie się za 8 dni. Wszystkie węzły muszą zostać zaktualizowane do Antelope Leap 3.1 przed dniem 21 września, aby zachować synchronizację z siecią. Do tweeta został dodany link do nagrania, w którym Daniel Keyes wyjaśnia, co oznacza LEAP 3.1 dla ekosystemu EOS. KuCoin zauważa ostatnie wzrosty na rynku kryptowalut, które są powiązane z aktualizacją Merge na Ethereum. Wspomniana aktualizacja odbędzie się w tym tygodniu. Giełda KuCoin przygotowała artykuł, w którym została podjęta próba analizy wydarzeń, które mogą nastąpić w przyszłym tygodniu. Osoby zainteresowane analizą od giełdy KuCoin link znajdą w opisie filmu.
Dash informuje, że ich Hardfork V18 odbędzie się dziś około godziny 22 czasu polskiego. Dashcore V18.0 będzie obowiązkową aktualizacją dla wszystkich serwerów zdecentralizowanych, górników i użytkowników. Wersja 18.0 wprowadza szereg ulepszeń, w tym aktualizację zarządzania, optymalizację Instant Send i liczne ulepszenia poprzez backporty Bitcoina. Starbucks nawiązała współpracę z projektem Polygon, aby wykorzystać technologię blockchain do stworzenia Starbucks Odyssey. Starbucks Odyssey umożliwi członkom programu lojalnościowego Starbucks Rewards, partnerom Starbucks i pracownikom w Stanach Zjednoczonych zdobywanie i kupowanie cyfrowych znaczków kolekcjonerskich w postaci tokenów NFT. Ten program lojalnościowy oparty jest na sieci Polygon POS, która zapewnia niskie opłaty i gwarantuje dużą szybkość transakcji. Georgi Iwanow, wiceprezes do spraw strategii, ryzyka i operacji Nexo, zostaje profesorem w European Tech School. Georgi Iwanow w najbliższych swoich wykładach poruszy wątek DeFi, stablecoinów oraz CBDC. Musimy przyznać, że w projekcie Crypto Mayhem ostatnio dzieje się bardzo dużo. Część zespołu jeździła po targach, a pozostali członkowie pracowali nad aktualizacją 1.8. Jeśli jesteście ciekawi, co zespołowi Crypto Mayhem udało się wprowadzić do ich ekosystemu przez ostatnie 2 tygodnie, to zachęcamy do sprawdzenia artykułu na Medium. Link do artykułu zostawiamy standardowo w opisie filmu. Stepn informuje o nowym merge dropie. Produkty z logiem Stepn wylądowały z Solana Space w Nowym Jorku. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, jeżeli materiał jest dla Was wartościowy. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!